zimna wojna. To okres historii, nie tak odległej, który do dziś wzbudza emocje i elektryzuje myśli każdego, kto zna tamte czasy z doświadczenia, czy też tylko o nich słyszał lub czytał. Wyścig zbrojeń, w tym rozbudowa arsenału nuklearnego, zarówno po stronie krajów należących do NATO, jak i państw Układu Warszawskiego ze Związkiem Radzieckim na czele, była kluczowym sposobem na wzajemne utrzymanie w szachu i względnej równowadze ówczesnego świata podzielonego na dwie strefy oddzielone churchillowską żelazną kurtyną. My tym razem skupmy się na tej bliższej nam strefie podporządkowanej ZSRR, strefie wpływów Sowietów, w której trwaliśmy przez dziesięciolecia. Jednym z najbardziej istotnych elementów w przygotowaniach do wojny jest zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy władzą a wojskiem. Na olbrzymim terytorium państw Układu Warszawskiego nie było to łatwe. Komunikacja musiała być zdywersyfikowana, skuteczna i niezawodna. Oprócz rozwoju i rozbudowy klasycznych metod przesyłu informacji drogą kablową i radiową, poszukiwano nowych alternatyw rozwiązań telekomunikacyjnych. W tym momencie pojawiła się koncepcja radiowej łączności troposferycznej, będąca uzupełnieniem i alternatywą dla klasycznej łączności radiowej. System ten na szczęście nigdy nie musiał zostać użyty w czasie konfliktu wschodu z zachodem. System w rezultacie został wyparty przez dużo lepszy rodzaj komunikacji, jakim stała się łączność satelitarna. Niemniej jednak łączność troposferyczna nadal jest używana w wielu państwach jako alternatywny sposób komunikacji. Kiedy na przełomie lat 80-90 rozpadł się Związek Radziecki, a tym samym Rosjanie opuścili kraje, w których istniała struktura systemu BARS, rozpoczął się proces przemian. Większość obiektów trafiła pod opiekę wojska danego kraju. W kolejnych latach kompleksy BARS czasami porzucano na pastwę złomiarzy, inne miały więcej szczęścia i trafiły w niemal niezmienionym stanie pod opiekę pasjonatów. Niektóre ze stacji troposferycznych pozostały do dziś pod opieką wojska. Dziś możemy zobaczyć jedynie pozostałości tego systemu. Jeden z elementów systemu BARS za chwilę Wam pokażę. Kompleks, który miał chyba najwięcej szczęścia. Oto brama wjazdowa jednego z 26 węzłów łączności troposferycznej zbudowanych na terenie państw dawnego Układu Warszawskiego. Obiekt ten to legendarny BARS 301, czyli najlepiej zachowany kompleks tego typu spośród wszystkich stacji łączności troposferycznej ulokowanych w dawnym ZSRR, PRL, NRD, w Czechosłowacji, na Węgrzech oraz w Bułgarii. Całość terenu była ogrodzona potrójnym płotem, z czego środkowa jego część była pod wysokim napięciem. Po pokonaniu dwóch bram wjazdowych widzimy wartownię, która obecnie służy za magazyn urządzeń. W wartowni znajduje się wyprowadzenie zasilania płotu pod wysokim napięciem. Na terenie NRD znajdowały się 3 linki, czyli stacje węzłowe 301, 302 oraz 303, kolejno o kryptonimach Tuszurka, Siropny oraz Piroboj. Na terenie kompleksu dość istotnym obiektem jest zespół magazynów sprzętu zapasowego, głównie zapasowych masztów z antenami. Znajdowały się tu także pojazdy z mobilnymi zestawami do łączności troposferycznej. Dziś garaże wypełnione są różnymi pojazdami z epoki, takimi jak pojazd rozpoznania radiowego, stacja troposferyczna R417M oparty na ciężarówce KAMAZ 4310, a także pojazd z generatorami prądu do zasilania wspomnianej stacji troposferycznej. Nie zabrakło Urala 375 z zabudową starszej generacji zestawu troposferycznego R412M. To tylko kilka najistotniejszych pojazdów, które skrywają formy garażowe BARS 301. Większość pojazdów jest w pełni sprawna. Opiekujący się schronem członkowie stowarzyszenia, którzy uratowali ten obiekt od zniszczenia i zapomnienia, doprowadzili do wybitnie dobrego stanu praktycznie każde urządzenie na terenie kompleksu. Wszystko jest przez nich na bieżąco naprawiane i konserwowane. Aż chciałoby się pomarzyć, aby podobny los spotkał naszego BARS-a 201. Może nie jest jeszcze za późno. Ale zejdźmy może na ziemię. Mimo iż Sowieci zwykle budowali tego typu obiekty na podobnych, a wręcz identycznych projektach, to w rezultacie każdy z obiektów systemu BARS różnił się od siebie, niekiedy nawet diametralnie. Część obiektów miała schrony dwukondygnacyjne, tak jak BARS 301, ale większość ich jednak nie posiadała.
lub też schrony te nie były zbyt okazałe, najczęściej jednokondygnacyjne, wyłącznie do zabezpieczenia najważniejszych elementów infrastruktury. Na terenie stacji troposferycznej BARS 301 znajduje się dwupoziomowy schron zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 30 na około 29 metrów. Ale do schronu to dojdziemy za chwilę, a teraz zobaczcie, jak prezentuje się budynek sztabowy oraz pomieszczenia gospodarcze. Części pomieszczeń niestety Wam nie pokażę, ponieważ są zamieszkałe przez jednego z członków stowarzyszenia. A to, co mogę Wam pokazać, to na pewno niesamowita wystawa zbieranych przez lata eksponatów, w dużej części oryginalnych, mających bezpośredni związek z funkcjonowaniem kompleksu BARS 301. W pomieszczeniach sztabowych znajdziemy zbrojownie, magazyny odzieży i sprzętu, pomieszczenia biurowe oraz użytkowe. Ilość artefaktów, jakie zostały tam zebrane, robi niesamowite wrażenie. To taki mały przedsmak przed tym, co nas czeka, gdy dotrzemy do wnętrza perełki, czyli do przeciwatomowego schronu zabezpieczającego funkcjonowanie łączności troposferycznej w tym miejscu. Myślę, że to dobry moment, aby zaprosić Was do odwiedzenia tego miejsca. Dla miłośników postsowieckich budowli ochronnych, eksploratorów czy historyków, pasjonatów, myślę, że BARS 301 to obowiązkowy punkt na mapie, którego nie sposób pominąć. Bunkier Wollenberg możecie zwiedzić co weekend, ale warto umówić się wcześniej na zwiedzanie. Więcej informacji na stronie obiektu, link znajdziecie w opisie. Poziom 0 schronu osiągamy idąc podziemnym tunelem dobiegowym z jednego z budynków na terenie kompleksu. Tunel, który ma aż 150 metrów, wspina się lekko pod górę i robi niesamowite wrażenie. Po drodze mijamy wyjście awaryjne, które służyło do ucieczki w razie zniszczenia budynku sztabowego, a tym samym wejścia do tunelu. Zanim jednak dojdziemy do serca kompleksu, docieramy do rozwidlenia tunelu. Jeżeli pójdziemy na wprost, dotrzemy do zakratowanego szybu technicznego. Z kolei, idąc w prawo, zobaczymy szyb techniczny, który służył do wprowadzania do wnętrza elementów, które z różnych powodów trzeba było wymienić podczas funkcjonowania obiektu. Idąc w lewo, docieramy do głównego wejścia do schronu. Naszym oczom ukazuje się sporych rozmiarów analogowa kamera monitoringu. Widok z kamery trafiał do dyspozytorni schronu, gdzie dyżurujący w niej żołnierz miał widok na żywo na to, co się dzieje tuż przed wejściem do obiektu. Wnętrza schronu bronią pancerne drzwi z aluminiową uszczelką zapobiegającą zaspawaniu drzwi z futryną w razie wysokich temperatur panujących w przypadku wybuchu nuklearnego. Idąc dalej, przechodzimy przez śluzy dekontaminacyjne, w których zamontowano m.in. prysznice i inne środki dezaktywacji radiologicznej. W schronie obok klatki schodowej znajduje się pomieszczenie medyczne. Zostało ulokowane tak, aby zapewnić identyczną odległość z każdego krańca schronu. Również na poziomie 0 znajdziemy kuchnię z magazynem pożywienia oraz jadalnię. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż schron mógł zapewnić przebywającym w nim żołnierzom możliwość przetrwania około 30 dni w niepełnej izolacji oraz kilku dni w pełnym odcięciu od świata zewnętrznego. Na poziomie 0 znajdują się także 4 pomieszczenia nadawcze, z czego 3 miały być wykorzystywane. Znaczną część tej kondygnacji zajmują urządzenia nadawczo-odbiorcze,
włącznie z dyspozytornią. To jest ten moment, w którym myślę, że warto wspomnieć o tym, jak w ogóle działa łączność troposferyczna. A więc w ogromnym uproszczeniu fale radiowe o wysokiej częstotliwości wysyłane z nadajnika stacji troposferycznej trafiają w rejon granicy górnej warstwy troposfery, po czym odbite trafiają pod identycznym kątem w rejon, w którym zainstalowano antenę odbiorczą. Dzięki temu możliwa jest komunikacja na znacznie większe odległości niż w przypadku konwencjonalnej łączności radiowej, gdy anteny nadawcze i odbiorcze muszą być w zasięgu widzialności. W przypadku łączności troposferycznej nie występuje problem z ograniczeniem odległości w postaci barier naturalnych, jakimi jest krzywizna Ziemi oraz ukształtowanie terenu. Jednak łącza troposferyczne również mają swoje ograniczenia. W przypadku systemu, jaki był wykorzystywany w projekcie BARS, czyli zestawu R417S, łączność mogła być prowadzona w interwałach do 200 km na łączną odległość 2000 km. W całym systemie zainstalowano 54 takie zestawy oraz 4 zestawy wersji R420S o zwiększonej odległości do 350 km. Kolejnym problemem łączności troposferycznej jest fakt, że sygnał odbity od troposfery ulega silnemu rozproszeniu i tylko niewielka część dociera na Ziemię, przez co wymagane jest silne wzmocnienie zarówno sygnału nadawczego, jak i wzmocnienie sygnału po stronie odbiorcy. 3 zestawy R317S zainstalowane w BARS 301 mogły jednocześnie transmitować aż 60 kanałów głosowych lub zapewnić transfer danych o przepustowości 480 kilobitów na sekundę. Wróćmy może jednak do wnętrza schronu. Wzdłuż ścian schronu biegną tunele techniczne, w których umieszczono kable łączące urządzenia nadawcze z antenami. Jest to jednak miejsce, które nie jest prezentowane w standardowych wersjach zwiedzania BARS 301. Na poziomie 0 nie zabrakło osobnej kwatury dla dowódcy kompleksu, a w przylegającym do pomieszczeniu znajduje się nadal działający telex. W kolejnym pomieszczeniu znajdują się urządzenia do szyfrowania wiadomości oraz nagrywania połączeń głosowych. Z kolei na poziomie -1 znajdują się urządzenia stricte techniczne. Po jednej stronie mamy wszystkie urządzenia zapewniające zasilanie obiektu, czyli rozdzielnię elektryczną z transformatorami i prostownikami, a także system zasilania awaryjnego z 3 agregatami diesla. Paliwo zasilające potężne silniki diesla umieszczono w 2 zbiornikach. Obecnie 2 z 3 silników są już w pełni sprawne, a uruchomienie ostatniego to już pewnie tylko kwestia czasu. Była tu też akumulatorownia. Pewnie zastanawiacie się, po co akumulatory, skoro schron zaopatrzono w 3 potężne generatory prądu. Po pierwsze, w razie zaniku zasilania z sieci automatycznie najważniejsze systemy przechodziły w zasilanie akumulatorowe, dzięki temu działało choćby oświetlenie awaryjne. Poza tym rozruch agregatów nie był natychmiastowy i wymagał pewnego zapasu energii, która była zgromadzona właśnie w akumulatorach. Po drugiej stronie schronu znajdziemy hydrofornie, zbiorniki z wodą, a także system kompresorów i zbiorniki sprężonego powietrza. Po środku dolnej kondygnacji, w centralnym pomieszczeniu, znajduje się klimatyzacja zapewniająca optymalną temperaturę i wilgotność wnętrza. Po przeciwnej stronie znajdziemy wentylatornię oraz 3 pomieszczenia z filtrami powietrza, w których rozlokowano filtry wstępne, radiacyjne oraz przeciwchemiczne. Podczas ewentualnego wybuchu nuklearnego wyzwalana jest olbrzymia energia. Co za tym idzie, pojawia się olbrzymie ciśnienie i ekstremalna temperatura powietrza. Aby ochronić systemy wentylacyjne przed zniszczeniem, zastosowano komory rozprężne oraz przestrzeń, w której gorące powietrze mogłoby się schłodzić. Sercem schronu jest dyspozytornia. Sterownia z setkami kontrolek informujących o stanie obiektu, jak i dające możliwość sterowania większością układów. Przykładowo każde drzwi wyposażono w czujniki otwarcia, co sygnalizowane było zaświeceniem się lub zgaśnięciem odpowiedniej kontrolki.
Awaria, włączenie i wyłączenie któregokolwiek urządzenia w schronie sygnalizowane było również w sterowni. Obok sterowni znajduje się pokój wypoczynkowy, czyli sypialnia. I w tym miejscu żegnamy się z najlepiej zachowanym schronem systemu BARS, ale to jeszcze nie koniec, bo pozostały nam jeszcze do zobaczenia maszty antenowe. Mimo iż infrastruktura schronu miała możliwość komunikacji troposferycznej z 4 analogicznymi obiektami, to BARS 301 posiadał 3 maszty z zainstalowanymi nań antenami do łączności z tylko 3 stacjami troposferycznymi. 2 do połączenia z BARS 302 i 303 w NRD oraz 1 do łączności z BARS 207 w Polsce. Maszty antenowe posiadały u podstawy zapasowe wyjścia zasilania oraz łączności do awaryjnego podłączenia zapasowych masztów antenowych znajdujących się w schronach garażowych. Załodze obiektu wystarczyło jedynie 20 minut na ustawienie i uruchomienie zapasowej komunikacji po ewentualnym zniszczeniu systemu głównego. I to jest niestety ten moment, w którym żegnam się z BARS 301, najlepiej zachowanym obiektem łączności troposferycznej BARS. Żegnam się też z Wami. Do kolejnego odcinka. Cześć. To powiem Ci, że ciężko mi poznać analogię do Barsa naszego. Nie ma żadnej analogii. Wszystko jest od dupy strony i nie obok siebie tak jak ma być. To tak ma być, no. Porównując do No tamtego wiem. Barsa, nie? No czaję, no. Nasz Bars jest najlepszy. No oczywiście, że tak. Nie ma to Śmierdzi tam. dieslem, ale... Rodzice dziecka o nazwisku. Proszeń do kasy głównej.